Kiedy tablica interaktywna pojawiła się w szkole, zaczęliśmy szybciej się uczyć i też łatwiej nam było na WF-ie. Kiedy zobaczyłam monitor interaktywny Newline w naszej szkole, pomyślałam, czemu nie na salę gimnastyczną. W wielu klasach mamy tablice interaktywne, na sali takiej tablicy interaktywnej nie ma. To jest bardzo dobry pomysł, żeby korzystać z tej tablicy na lekcji WF-u, dlatego że można na niej zobaczyć zasady do gry w różne sporty. Nasza szkoła nosi imię 7 Pułku Piechoty Armii Krajowej Garłuch, a papcio Chmiel, czyli Henryk Chmielewski, był żołnierzem 7 Pułku Piechoty Armii Krajowej Garłuch, był naszym przyjacielem, tu świętował swoje urodziny, uczestniczył w wielu imprezach wspólnie z uczniami. I myślę sobie, że bardzo ważne jest to, że nasza 87. posiada właśnie wizerunek Tytusa jako jedyna szkoła w Polsce w stroju garłuchowca. Może jeszcze dodam, że w 13 księdze Tytusa, Romka i Atomka jest informacja o tym, że Tytus uczłowieczył się właśnie w szkole numer 87, w naszej szkole na Malowniczej. Myślę, że tablica to jest bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ jest ruchoma, można ją przemieścić i uważam, że ma dobrą jakość dlatego, ponieważ dobrze widać na niej obraz, nawet jak na nią pada światło. Monitor interaktywny Newline to świetna możliwość dla dzieci o różnym poziomie sprawności fizycznej poprawić swoją koordynację oraz postawę za pomocą różnych przyborów. Za pomocą filmów umieszczonych w internecie nauczyciel ma możliwość na bieżąco poprawiać błędy popełnione przez uczniów, a także udzielać indywidualnie uwagi poszczególnym uczniom. Uczniowie są bardzo zainteresowani takimi zajęciami, bo to są inne zajęcia i bardziej dla nich atrakcyjne. Na WF-ie nie gramy tylko w badmintona. Mamy często zajęcia np. z aplikacji Just Dance i zazwyczaj musimy wyświetlać to z projektora, który jest słabą jakością i może być tylko w jednym miejscu. A ta tablica, można ją przejechać gdzie się chce i jakość jest o wiele lepsza, więc to na pewno pomaga. My również prowadzimy różnego rodzaju zajęcia teoretyczne i w doskonały sposób, mając taki monitor, możemy go wykorzystać właśnie do przekazania wiedzy teoretycznej. Taka tablica interaktywna jest nam potrzebna, dlatego że jeżeli chcemy zatańczyć coś, to pani nam wyświetla na tej tablicy, albo kiedy robimy Kahoota, też nam się bardzo przydaje. Ja jako nauczyciel mam możliwość podejścia do każdego dziecka, nie muszę się zastanawiać i pokazywać, co konkretnie chcę powiedzieć, tak? Tylko dzieci obserwując monitor, obserwując filmik, już sobie korygują, w jaki sposób oni to wykonują, a ja tylko im w tym pomagam. Uważam, że dzięki temu sprzętowi zajęcia WF stały się o wiele lepsze. Dzięki temu sprzętu nie trzeba nawet bardzo długo wyświetlać go gdzieś, co trwa już z pół godziny samo wyświetlenia i przyniesienie sprzętu, tylko to można prosto w 5 minut przywieźć. Dzięki temu, że jest wysoki, wszyscy go widzą, nawet najniżsi. To jest jak przenośny telefon. Obsługuje się go jak mój tablet z domu. Taka tablica przydaje się nam bardzo na lekcjach WF-u do na przykład puszczenia filmiku z YouTube'a, jak zrobić rozgrzewkę z piłką. Oczywiście nie ma lustra i monitor służy takim lustrem, tak, że dzieci mogą naśladować, a ja jako nauczyciel tylko mogę korygować i poprawiać jakieś błędy takie na bieżąco, żeby uniknąć na przykład wady postawy, tak, obciążenia na jedną stronę. Uważam, że ta tablica zrewolucjonizowała naszą naukę, ponieważ możemy się nauczyć nowych zasad na tym ekranie, różne filmy pani nam wyświetla, rozgrzewka jest trochę bardziej taka energiczna, można puszczać jakieś tańce na rozgrzewkę, pani może nam pokazywać różne tańce, jak to tańczyć i jest ogólnie taka pomocna mega. Przy użyciu monitora interaktywnego Newline możemy przeprowadzić lekcję teoretyczną również na sali gimnastycznej. Możemy pokazać dzieciom, w jaki sposób mają się poruszać. Możemy przedstawić im podstawowe zasady gry. Możemy w dowolnej chwili, pokazując właśnie te zasady, zastopować sobie na ekranie film i wytłumaczyć im
to, czego aktualnie nie rozumieją. Tablica sprawiła, że na sali gimnastycznej możemy bardziej tańczyć i wyraźnie widać na niej obraz. Jest bardzo wygodna, na przykład jak nauczycielka chce coś wytłumaczyć, to może wypuścić jakiś film i możemy oglądać. W pracy z uczniem zdolnym, tak jak na przykład było pokazane w pracy z uczniem, który ćwiczy gimnastykę artystyczną, monitor interaktywny Newline to jest świetna możliwość na poprawę błędów, które były popełnione na przykład na zawodach lub podczas treningu, który był nagrywany. W szczególności można zwrócić uwagę na kolana, stopy, które są bardzo istotne w tym sporcie, plus na przybór, jaki ma zawodniczka. I łatwiej jest wtedy zrozumieć dziecku, o co chodzi treneru. Fajne jest to, że na tym telewizorze nie trzeba ruszać pilotem, tylko też można ruszać palcami. Nauczyciele różnych przedmiotów z niego korzystają. Jest mobilny, więc może trafić w różne miejsca, na różne zajęcia. Również, tak jak dziś, trafił na zajęcia wychowania fizycznego, na których był wykorzystywany, aby nauczyciel mógł bardziej skoncentrować się na uczniach, im pomóc, wskazać, jak mają wykonywać dane ćwiczenia, a nie na pokazywaniu im tych ćwiczeń. Myślę, że jest to bardzo pomocne w nauce, bo możemy rozwiązywać quizy i pani może puszczać filmy edukacyjne. Później, po przedstawieniu teorii, możemy też przeprowadzić quizy, które dzieci uwielbiają. Jest to sposób dodatkowy uatrakcyjnienia lekcji WF-u. Właśnie dla nich bardzo atrakcyjne było to, że mogli sobie przy pomocy swojej własnej komórki odpowiedzieć na pytania. Nie zawsze potrafią odpowiadać, kiedy pytamy ich osobiście. Nieraz gubią się w tych swoich odpowiedziach. Łatwiej jest im wypowiedzieć się przez telefon. Według mnie na lekcji WF-u lepiej mamy, że jak pani chce nam wytłumaczyć różne zasady jakichś sportów, to zamiast odpalać na małym laptopie, to możemy posłuchać tego na dużej tablicy i łatwiej będzie pani zatrzymać, wytłumaczyć, pokazać. Najbardziej zaskoczyło mnie to, że jest taka duża i jest dotykowa i działa bardzo płynnie. Zaskoczyło mnie to, że monitor można przestawiać, ma kółka i jest dotykowy. Bardzo mnie zaskoczyło to, że jest na kółkach, jeździ i tylko jeden kabel trzeba wpiąć i już działa od razu. I można bardzo też łatwo podpiąć jakiś laptop i dalej utrzymuje tą dobrą jakość, tak? Zaskoczyło mnie to, że ona jest taka duża i że widać wszystko. Jeżeli naprawdę jesteś na końcu sali, to możesz też cokolwiek zobaczyć. Zaskoczyło mnie to, że jest dotykowy. Dzięki temu pani może szybko wpisywać różne nazwy. W tej tablicy zaskoczyło mnie to, że jest na kółkach, dotykowa i bardzo dużo rzeczy można na niej zrobić. Na pewno zaskoczyło mnie to, że on jest bezreklamowy i na dodatek dotykowy. Zdziwiło mnie też bardzo to, że ma tak dużą ilość aplikacji. Zaskoczyło mnie to, że jest bardzo wyraźny obraz, bo czasami w niektórych tablicach takich multimedialnych czasami się zacinają, jest niewyraźny obraz. Zaskoczyło mnie najbardziej to, że jest taka poręczna i że można ją na przykład ma kółkę i można ją przestawiać gdzie się chce, jest naprawdę, ma jakaś dobrą, jest dotykowa przede wszystkim, no i można fajne rzeczy robić na niej, na przykład temat zapisywać, tak widziałem ostatnio. Ta tablica interaktywna zaskoczyła mnie tym, że jest ruchoma, dotykowa, nic się nie zacina i jest bardzo łatwa do obsługi. Zaskoczyło mnie to, że nie jest tak jak te inne tablice w naszych klasach, bo ona jest taka bardziej ciekawa i nowoczesna i można na niej na przykład klikać, rozwiązywać różne zadania. Zaskoczyło mnie to, że jeździ na kółkach i że też łatwiej się ją przemieszcza. I też jest dotykowa, więc nie trzeba robić wszystko na komputerze, tylko można ją dotknąć i już wszystko można zmienić. Zaskoczyło mnie, że pani zaczęła nam puszczać Just Dance na WF-ie.